Celulit to rozdmuchany problem. Ewidentnie ktoś chciał tu zarobić. Celulit to nie choroba. Nie leczymy go. Dlaczego ciągle piszą, że leczymy celulit? Słuchajcie, nawet bobasy mają celulit, także dziękuję. 90% kobiet ma celulit. Idę na plażę. Nie, to nie oznacza, że nie musimy dbać o odpowiednie odżywianie i ruch. To jest podstawa. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć troszkę o takim temacie, który mam wrażenie, że wraca jak bumerang do nas, kiedy tylko zaczyna się sezon wakacyjny, urlopowy, kiedy mamy taką piękną, słoneczną pogodę, jak na przykład dzisiaj. A ponieważ jeszcze trochę tych wakacji przed nami, mamy sierpień, jest bardzo słonecznie, no to pomyślałam, że taki temat jest ważny do poruszenia, a mianowicie będzie to temat celulitu. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć przede wszystkim, co to jest ten celulit, jak on w ogóle się nazywa fachowo, ale przede wszystkim chcę Wam opowiedzieć troszeczkę o przyczynach, dlaczego ten celulit w ogóle powstaje, dlaczego dotyczy głównie kobiet, no i przede wszystkim przesłać Wam takie przesłanie, żeby tym celulitem naprawdę się tak nie przejmować i żeby troszeczkę wrzucić na luz pod tym względem. A dlaczego tego dowiecie się właśnie z tego filmu, kiedy wytłumaczę Wam, jakie są powody powstawania celulitu, bo tak naprawdę nie mamy za wiele na to wpływu. A jeżeli nie mamy na coś wpływu, no to wydaje mi się, że też bez sensu się tym jakoś zbytnio przejmować. Natomiast oczywiście na końcu filmu podam Wam również przykładowe zabiegi kosmetyczne, które moim zdaniem mogą wspomagać walkę z celulitem, natomiast wspomagać tą walkę i na pewno nie zlikwidują celulitu do końca, ponieważ nie pozbędziemy się przyczyny celulitu, natomiast rzeczywiście możemy poprawić wygląd na przykład naszych nóg, pupy i ogólnie wygląd skóry będzie zdecydowanie lepszy. Także dzisiaj takie wademekum, jeżeli chodzi o celulit, zapraszam do oglądania. Tak fachowo celulit nazywa się lipodystrofią i lipodystrofia to tak książkowo to jest takie obrzękowo włókniejące zwyrodnienie tkanki łącznej i jest to głównie typ kobiecy i rzeczywiście celulit głównie dotyczy kobiet. Dlaczego? Za chwilkę Wam o tym powiem. Natomiast też jest bardzo istotne to, żeby nie mylić celulitu z celulitisem. Celulitis to jest ewidentnie choroba, jest to choroba tkanki łącznej, zapalenie tkanki łącznej, więc zdecydowanie nie możemy mylić tych dwóch pojęć, a jeszcze widzę, że niekiedy niektórzy zamieniają te nazwy i stosują je zamiennie, natomiast nie, to są dwie różne sprawy. Celulit, czyli ta nasza lipodystrofia, to jest nic innego jak po prostu defekt kosmetyczny. To nie jest żadna choroba, tego nie trzeba leczyć, nawet nie da się leczyć, ponieważ nie jest to chorobą. Możemy tak jak wspomniałam na początku, poprawić wygląd naszej skóry i zmniejszyć co nieco ten celulit, oczywiście. Natomiast przyczyny są tutaj troszkę bardziej skomplikowane. Natomiast jeżeli chodzi o celulitis, jest to choroba, jest to zupełnie coś innego. My mówimy o celulicie, czyli tym takim defekcie kosmetycznym, czyli tych takich nierównościach, krótko mówiąc, na skórze. Jak on wygląda, pewnie większość z Was wie, a jeżeli nie, to są po prostu takie wgłębienia w skórze, które powodują takie nierówności. Niekiedy mamy też postać taką obrzękową, mamy różnego rodzaju guzki, jeżeli mamy bardziej taki zaawansowaną postać celulitu. Natomiast głównie to są takie nierówności, góry i doliny, że tak powiem, na naszej skórze. Taka skórka pomarańczowa, bardzo często też takie określenie gdzieś tam w mediach możemy znaleźć. Natomiast jeszcze raz wspomnę, to nie jest choroba, nie leczymy celulitu. Także jeżeli mamy ochotę troszeczkę nad tym popracować, to możemy, ale po prostu kosmetycznie, tylko i wyłącznie. Najważniejsze też w tym wszystkim jest to, i w zasadzie na tym moglibyśmy nawet zakończyć ten film, ale oczywiście tego nie zrobimy, to jest to, że według różnych statystyk od 85 do nawet 98% kobiet ma celulit. Tutaj mamy taki zakres wieku od wieku tego dojrzewania, kiedy te nasze hormony buzują i szaleją, do późniejszych lat. Także słuchajcie, no przyjmiemy taką średnią, nawet 90% kobiet ma celulit. Czy to nie oznacza, że to jest coś tak naturalnego jak nasza cecha płciowa, po prostu jak to, że nam rosną piersi, rosną biodra w trakcie okresu dojrzewania, to tak samo pojawia bardzo często się ten celulit. I owszem, zdarzają się kobiety bez celulitu, no bo zawsze kilka tych procent jest, czy tam nawet kilkanaście, natomiast
Większość jednak kobiet ten celulit ma. No i teraz jak to wygląda? No wygląda to tak, że jakiś problem stworzono, rozdmuchano, no i zaczęto wymyślać różne sposoby, jak ten problem zlikwidować. No więc jak to inaczej nie powiedzieć, że chodzi tylko i wyłącznie o kasę. Trochę tak to jest. To nie jest prawda, że kiedyś celulitu nie było, ponieważ był. Nie zwracano tak bardzo na to po prostu uwagi. Także oczywiście inny był też styl życia i faktem jest, że celulit jest związany z tkanką tłuszczową. To zdecydowanie tak. Natomiast niekoniecznie z jej nadmiarem. Oczywiście, jeżeli mamy dużo tkanki tłuszczowej, mamy dużo nadprogramowych kilogramów, no to tutaj ten celulit może być bardziej zaawansowany, bardziej widoczny. Ale jak wiemy już dzisiaj, nawet szczupłe czy wysportowane osoby również mają celulit. Oczywiście nie w takim dużym stopniu, ale mają. No i jak to wytłumaczyć? Jak nie to, że to jest po prostu naturalna nasza cecha kobieca. No stety czy niestety, ale tak to wygląda. Zaraz Wam powiem, dlaczego ten celulit powstaje. Ale zanim to zrobię, chciałam troszeczkę taką może osobistą historię Wam nadmienić, ponieważ sama pamiętam, jak byłam jeszcze dzieckiem, później taką wczesną nastolatką, temat celulitu był wtedy bardzo popularny. I ja pamiętam, że wszystkie kobiety razem stosowały przeróżne cuda na ten celulit, różnego rodzaju kosmetyki, owijały się folią, więc w ogóle był jakiś taki szał na ten celulit i pamiętam, że ten problem wtedy był naprawdę rozdmuchany i non-stop mam wrażenie, że gadano o tym celulicie. Ja byłam wtedy jeszcze dzieckiem i już wtedy wiedziałam, czym jest ten celulit, co w ogóle jest chore, bo nie powinnam na to zwracać uwagi. No ale tak było. Media rozdmuchały ten problem ogromnie. I pamiętam, że rzeczywiście te wszelkiego rodzaju kremy były bardzo popularne, specyfiki i wtedy właśnie były różne sprzeczne informacje, natomiast bardzo często była taka narracja negatywna, że ten celulit jest czymś bardzo złym, bardzo brzydkim i przede wszystkim dotyczy osób trochę zaniedbanych, które mają nadmiar tkanki tłuszczowej. Raczej nie mówiono o tym, że właśnie również szczupłe osoby ten celulit mogą mieć. I pamiętam, że jak byłam nastolatką, i zobaczyłam jakieś takie delikatne nierówności na mojej skórze, mimo że byłam bardzo szczupła, wręcz nawet chuda, tak się nie powinno mówić, ale no tak było, no to tak naprawdę byłam w szoku. Byłam w szoku i pamiętam, że na początku byłam załamana, no bo nie wiedziałam, o co chodzi, co się dzieje. Kojarzył mi się ten celulit z czymś bardzo złym, z czymś takim nienaturalnym, czymś, co powinniśmy jak najszybciej się pozbyć. No i czułam, że może ja coś tu przegapiłam. Natomiast później, jak zaczęłam się troszeczkę bardziej przyglądać również rówieśniczkom czy młodym dziewczynom, zauważyłam, że prawie każda z nich jakiś tam delikatny celulit czy jakieś takie nierówności właśnie skórne ma. No i wtedy zaczęłam się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi, no bo jak to jest w ogóle możliwe. No i później, jak już byłam na studiach i dowiedziałam się też, jak ten celulit powstaje, troszeczkę więcej tego tematu zgłębiłam, no to szczerze mówiąc przestałam się tym przejmować. Po prostu przestałam się tym przejmować, ponieważ zrozumiałam, że z niektórymi rzeczami się po prostu nie wygra, a dużo siedzi w naszej głowie i oczywiście należy o siebie dbać i ja zawsze będę to powtarzała, że odpowiednia dieta, mam na myśli sposób żywienia codzienny, powinien być jak najbardziej dla nas odpowiedni, zdrowy, na co dzień powinniśmy jeść zdrowo, jak i ruch. To jest podstawa, nawet codzienny spacer, godzinny czy dłuższy, no jest taką podstawą i zawsze będę to propagowała. Nie popieram tutaj propagowania każdej akceptacji ciała, które na przykład nie jest w zgodzie ze zdrowiem. Zdrowie jest podstawą, a zdrowie to właśnie odpowiednie żywienie i odpowiednia ilość ruchu, więc jeżeli to jest w porządku, no to jakby a celulit jest, no to jakby co tutaj więcej można zrobić, tak? Można oczywiście, ja Wam na końcu wspomnę o pewnych zabiegach, które trochę poprawią ten stan skóry, natomiast nie wyleczą celulitu, ponieważ celulitu się nie leczy. A druga sprawa jest taka, że te problemy, dlaczego ten celulit powstaje, są trochę bardziej skomplikowane i to jest taka trochę nasza naturalna cecha.
chcąc nie chcąc. Dlatego za chwilkę Wam właśnie o tym opowiem. Tak jak wspomniałam, celulit jest rzeczywiście związany z tkanką tłuszczową, czyli z naszymi adipocytami, a adipocyty to są nasze komórki tłuszczowe. I one mogą się rozciągać w zależności, jeżeli mamy troszeczkę więcej tego tłuszczyku, czy jakieś nadprogramowe kilogramy. Natomiast każda z nas, czy każdy z nas tkankę tłuszczową posiada. To jest naturalna sprawa. I dlaczego to jest tak, że kobiety celulit mają, a faceci nie mają? No i oczywiście jest to związane właśnie z tkanką podskórną, czyli tą tkanką dolną, gdzie właśnie mamy adipocyty, czyli te komórki tłuszczowe, a mianowicie z jej budową. Jesteśmy inaczej zbudowani, to są naturalne rzeczy i między innymi tutaj jest taka sprawa, że nasza tkanka podskórna jest nieco inaczej zbudowana niż mężczyzn, a mianowicie my mamy te adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, które są na sobie nie tak ściśle upakowane i pomiędzy tymi adipocytami mamy tkankę łączną takimi podzielonymi pasami pionowymi, co oznacza, że te adipocyty do góry mogą się nieco przemieszczać i tworzyć takie właśnie uwypuklenia. I to powoduje te nierówności na skórze. Natomiast mężczyźni mają adipocyty na sobie poukładane, natomiast one nie mają za bardzo możliwości przejścia jakby wyżej i tworzenia tych nierówności skórnych, ponieważ te pasy tkanki łącznej pomiędzy adipocytami są bardziej skośne, więc blokują po prostu te komórki tłuszczowe, aby one mogły się przemieścić nieco wyżej. No i tym oto sposobem jest to proste i logiczne, dlaczego mężczyźni głównie celulitu nie mają, więc pierwsze co? Budowa tkanki podskórnej. Druga sprawa, mężczyźni ogólnie mają mniej tkanki tłuszczowej. No tak po prostu jest, to jest naturalna sprawa, więc nie ma co z tym walczyć absolutnie. Druga sprawa jest też taka, że mają w innych miejscach więcej tkanki tłuszczowej aniżeli my. Celulit bardzo często występuje na udach, na pośladkach, czasami też na brzuchu. Więc w takich kobiecych miejscach, gdzie naturalnie tej tkanki tłuszczowej mamy więcej i to jest jakby normalna rzecz, tej tkanki tłuszczowej trochę musi być, więc też to troszeczkę bardziej sprzyja celulitowi. Kolejna sprawa, estrogeny, czyli nasze damskie hormony, które no, chcąc nie chcąc bardzo mają duży wpływ na rozwój celulitu, czy w ogóle tkanki tłuszczowej i estrogeny działają właśnie tak sprzyjająco troszeczkę celulitowi, bym powiedziała. Natomiast androgeny, czyli hormony męskie, bardziej tak antycelulitowo. Więc dlatego mężczyźni głównie właśnie tego problemu nie mają z tego powodu przez hormony żeńskie, estrogeny. Natomiast oczywiście, jeżeli mają jakieś zaburzenie, no to też jest kilka procent mężczyzn, którzy ten celulit mogą mieć. Natomiast są to rzadkie przypadki. Z reguły dotyczy to głównie kobiet, właśnie przez hormony i przez budowę naszej tkanki podskórnej. Dodatkowo też trzeba wspomnieć, że estrogeny właśnie działają tak sprzyjające lipogenezie, czyli tworzeniu się tej tkanki podskórnej, tkanki tłuszczowej. Dodatkowo celulit to również bardzo często obrzęki, czy takie upośledzenie naszego mikrokrążenia, ponieważ estrogeny, czyli właśnie nasze hormony żeńskie, właśnie powodują m.in. rozszerzanie naczyń krwionośnych, a następnie na przykład różnego rodzaju zastoje, czy prowadzenie do obrzęków różnego rodzaju, czy ucisków. Dlatego też bardzo często różnego rodzaju masaże, drenaże są polecane również przy celulicie, ponieważ co prawda nie pozbędziemy się tej takiej głównej przyczyny, czyli budowę mamy jaką mamy, natomiast rzeczywiście te wszelkiego rodzaju obrzęki czy poprawienie mikrokrążenia może poprawić nieco wygląd celulitu. Więc tutaj głównym winowajcą są estrogeny. Ponadto też mamy na przykład celulit wodny, który również jest bardziej związany z różnego rodzaju zastojami. Natomiast to za chwilkę o rodzajach celulitu Wam opowiem. Natomiast najważniejsze to jest to, żeby to zapamiętać, że głównym winowajcą celulitu jest po prostu nasz hormon estrogen, jak i również budowa naszej tkanki podskórnej. Nie ulega też wątpliwości, że celulit ma różne stadia. Także to nie jest tak, że każda kobieta ma taki sam celulit, absolutnie nie. On tak ogólnie został podzielony na takie 4 stadia. Pierwsze stadium, czyli takie najdelikatniejsze, głównie u osób młodych, nastolatek, u osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z celulitem, że tak powiem. To jest stadium numer 1 i to jest takie stadium, gdzie na pierwszy rzut oka w zasadzie celulitu nie widać. Dopiero przy uciśnięciu skóry
na przykład jak siadamy i wtedy właśnie ta skóra się nam zagina i wtedy widzimy te nierówności na skórze. Stadium numer 2 to jest takie stadium, gdzie już delikatnie pod słońce coś tam widać, ale bardziej też przy naciśnięciu jednak skóry, przy uciśnięciu skóry widać ten celulit. Stadium numer 3 jest już to troszeczkę bardziej zaawansowane stadium, gdzie widać czy w spoczynku, czy w napięciu ten celulit na skórze. No i stadium numer 4 to jest takie najbardziej zaawansowane stadium, gdzie mamy różnego rodzaju już upośledzenia tego typu, że są również obrzęki, jakieś guzki. Niekiedy też ten celulit może nas po prostu boleć w tym stadium i on jest bardzo, bardzo wyraźny. Także gołym okiem, że tak powiem, widać na pierwszy rzut, że ten celulit jest. I najczęściej jest to tak, że pierwsze i drugie stadium dotyczy często po prostu osób szczupłych, czy nawet wysportowanych, kobiet, które dbają o siebie, ale też takie, które są z natury szczupłe. Natomiast trzecie, czwarte stadium częściej jest u osób, które mają nieco więcej tej tkanki tłuszczowej. Także to jest tak najczęściej, ale również mamy taki podział na celulit bardziej twardy i miękki. Twardy to jest celulit wodny, czyli właśnie związany z różnego rodzaju zastojami, natomiast też bardzo często właśnie z hormonami i też bardzo często na przykład w ciąży nam się taki celulit pojawia, też często u osób właśnie szczupłych. Natomiast ten bardziej miękki celulit to jest właśnie ten celulit tłuszczowy. W ogóle tych podziałów to jest jeszcze więcej, tak naprawdę są jakieś też mieszane te obrazy i tak dalej, tego celulitu, także jest trochę tutaj jest, żeby o tym mówić. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że generalnie metody jakiejś walki z celulitem są w zasadzie podobne, ponieważ one jedynie pomogą nam nieco ten celulit poprawić ten wygląd, ale oczywiście, powtórzę to jeszcze raz, odpowiednia dieta, czyli dieta mam na myśli takie odżywianie codzienne jest tutaj najważniejsza, plus odpowiednia ilość ruchu. A jeżeli to jest już wszystko w porządku i w normie, no to wtedy możemy zaczynać jakieś zabiegi, natomiast przede wszystkim odpowiednie odżywianie i ruch. A co w sytuacji, kiedy nie chcemy pogodzić się z naszym celulitem, chcemy po prostu poprawić jego wygląd, poprawić wygląd naszych ud, naszej pupy, żeby po prostu czuć się lepiej i pewniej. Ja to oczywiście doskonale rozumiem, więc są zabiegi, które mogą nam troszkę w tym pomóc. Jeżeli mamy odpowiednie odżywianie, odpowiednią ilość ruchu, no to dodatkowo możemy wykonywać różnego rodzaju masaże. To jest taka pierwsza rzecz, która od razu kojarzy się z walką z celulitem. Różnego rodzaju bańki chińskie, ale tu trzeba uważać, żeby tej skóry nie rozciągnąć. No i oczywiście innego rodzaju manualne masaże, które są typowo właśnie tworzone pod problem celulitu, więc na pewno masaże. Jednak, tak jak możemy się domyślić, no masaże tutaj nie zlikwidują naszej przyczyny powstawania celulitu, no bo jeżeli nie mamy nadmiaru tkanki tłuszczowej, tak, bo jest wszystko tutaj w porządku, ćwiczymy, mamy odpowiednią dietę, a dodatkowo no, nie zmienimy przecież sobie budowy naszej, no to tak naprawdę nie pozbędziemy się całkowicie tego celulitu, ale rzeczywiście, tak jak wspomniałam, te masaże mogą nam bardzo, bardzo pomóc. Dodatkowo, jeżeli mamy ten wodny celulit, no to już tym bardziej, bo rzeczywiście te zastoje mogą się tutaj zlikwidować i ten wygląd skóry się ogólnie poprawi. Innym zabiegiem jest taki troszeczkę bardziej inwazyjny zabieg, czyli mezoterapia igłowa. I tutaj możemy podać podskórnie naszą kofeinę, czyli ten składnik uwielbiany właśnie w różnych kremach antycelulitowych, ponieważ ma działać na naszą tkankę tłuszczową. Jak możemy się domyślić, jak już pewnie niektórzy z Was wiedzą, no nasza skóra jest bardzo, bardzo mądra i ona nie wszystkich gości przepuści do środka. Dlatego też to nie jest tak, że jak się posmarujemy tym kremem, to ta kofeina nam przeniknie tak głęboko, no bo musi się dostać aż do tkanki podskórnej. No więc, jak się możecie domyślić, te kremy nie do końca mają rację bytu. One mogą ogólnie poprawić taki wygląd tej skóry, jest bardziej taka gładka, może troszkę z zewnątrz napięta, no ale nie dostanie się tak głęboko, gdzie ten problem powstaje. Natomiast jeżeli podamy ją podskórnie mezoterapią igłową, no to rzeczywiście tutaj jakiś to ma większy sens. Natomiast jest taka mała pułapka, ponieważ tak do końca nie ma jakichś takich ścisłych procedur, badań, które mówiłyby, że robimy to tak, tak, tak,
I wtedy ten celulit nam znika, tak? Czy zdecydowanie się zmniejsza, więc trochę jest to taka metoda po łebkach. Możemy próbować jak najbardziej, może akurat na nas zadziała, natomiast nie ma takich ścisłych procedur, które udowodniałyby, że rzeczywiście to w takich dawkach i takich działa. Kolejnym też trochę inwazyjnym zabiegiem jest zabieg karboksyterapii, czyli podanie podskórne bądź śródskórnie, w zależności jaki efekt chcemy osiągnąć, dwutlenku węgla. I on powoduje również właśnie lipolizę, czyli likwidację tkanki tłuszczowej, ale również dodatkowo samo podanie tego dwutlenku węgla troszeczkę działa jak taki drenaż, poprawiamy swoje mikrokrążenie, więc też ten wygląd skóry się poprawia. Natomiast tu znowu nie ma aż tylu badań, które by powiedziały, jak ten zabieg działa na celulit. Są osoby, które są zadowolone, są i też takie, które efektów jakichś specjalnych nie widziały, więc tak naprawdę to znowu metoda trochę prób i błędów. Trzeba zobaczyć, czy akurat nam to będzie służyć, ale jest to taka metoda, która jakiś sens ma. To nie jest tylko tak jak kremem, wiecie, posmarowanie na powierzchni skóry, no i co w zasadzie ma się zadziać. Więc jeżeli miałabym polecać jakieś metody, no to właśnie te w zasadzie 3, czyli różnego rodzaju masaże, m.in. endermologia, czy manualne, czy bańka chińska, plus bardziej inwazyjna mezoterapia igłowa, czy karboksyterapia. Natomiast czy presoterapia to też rodzaj takiego masażu w takim kombinezonie, że tak powiem, więc też tego typu jak najbardziej tak. Tylko powtarzam jeszcze raz, to są metody, które poprawiają, pomagają, żeby ta skóra wyglądała lepiej, była bardziej taka jędrna, sprężysta i tym samym trochę tuszujemy problem celulitu, plus dodatkowo jeżeli mamy problem z mikrokrążeniem, z obrzękami, to też sobie pomożemy. Natomiast nie dostaniemy się tak głęboko do samej tej przyczyny. No jest jeszcze jedna metoda, która związana jest z ćwiczeniami, a mianowicie mam tu na myśli trening siłowy. I zdecydowanie u takich mocno umięśnionych, czy nawet nie mocno, w sumie ogólnie u osób, u kobiet, które trenują siłowo, to ten celulit jest mało widoczny. Bardzo często tak jest, ponieważ im więcej mamy tej tkanki mięśniowej, często też mniej tej tkanki tłuszczowej i ten mięsień jakby wybija w tym wyglądzie i rzeczywiście ta skóra wygląda zdecydowanie lepiej i tych nierówności skórnych nie widzimy tak bardzo. Więc jest to też jakaś taka metoda, jeżeli lubicie trening siłowy, żeby tego problemu celulitu się nieco, no właśnie chciałam powiedzieć, pozbyć, zmniejszyć, po prostu, żeby on był mało widoczny. Więc jak najbardziej jest to taka kolejna metoda. Plus oczywiście takie podstawy, jak picie dużej ilości wody, żeby nie stworzyły nam się jakieś zastoje. Tutaj działa taka zasada, że im mniej pijemy, ten organizm lubi zatrzymywać tą wodę w organizmie, więc to też nie sprzyja różnego rodzaju obrzękom, znaczy sprzyja właśnie obrzękom, więc należałoby też o to zadbać. Więc to są takie podstawowe rzeczy. Natomiast pamiętajcie, że nie nabierajcie się na różnego rodzaju kremy, różnego rodzaju specyfiki, no bo tak jak mówię, nie ma badań na to, że one rzeczywiście działają, nie wnikają tak głęboko do skóry, więc zadziałają jedynie na powierzchni i wtedy rzeczywiście no coś tam delikatnie, no ta skóra może lepiej wyglądać, ale niekoniecznie sam celulit. Więc tutaj musicie troszeczkę się zastanowić właśnie nad tym, jak to w ogóle ma zadziałać, bo to, że ktoś nam powie, że to jest na celulit, to jest jeszcze troszeczkę za mało, no ale jak w zasadzie działa. Także to są takie sposoby na celulit, które pomogą Wam go nieco zmniejszyć. Natomiast pamiętajcie też o tym, bo w ogóle przekaz tego filmu właśnie ma być taki, żeby troszeczkę łaskawszym okiem na siebie spojrzeć i potraktować ten celulit jako taką naturalną cechę. Może się podobać, może się nie podobać, ale no nie wygramy z tym tak naprawdę. Bardzo często też w ogóle celulit jest genetycznie uwarunkowany i tak jest udowodnione, gdzie nastolatka ma celulit i jej babcia na przykład tak samo, więc bardzo często to jest właśnie też uwarunkowane genetycznie. Z tym nie wygramy, natomiast rzeczywiście możemy delikatnie wygląd tej skóry naszej poprawić. Jeszcze z takich ciekawostek, ale słuchajcie, nawet bobasy
mają coś na styl celulitu, takie dołeczki, nierówności na skórze, więc no słuchajcie, skoro bobasy mają, które mają mnóstwo ruchu, które przecież jeszcze nawet często nie wiedzą, co to w ogóle jest cukier i tak dalej, a zdrowo się odżywiają, no to o czym my tu mówimy? Tak naprawdę ja to traktuję dzisiaj jako coś naturalnego, pod warunkiem, że rzeczywiście nie jest to jakieś duże stadium i po prostu dbamy o swoją dietę i o ruch. Dodatkowo jeszcze z takich anegdotek mam wrażenie, że w ogóle mniej zwracamy uwagę na różne takie defekty skórne u mężczyzn. Z tego względu jest kilka powodów. Oczywiście, że jest kilka powodów, natomiast trzeba sobie zdać z tego sprawę, że może celulitu nie mają, ale na przykład rozstępy mają. Myślicie, że rozszerzonych naczynek nie mają? Również mają, ale zwróćcie uwagę na takie banały. Nawet to, że z reguły mają nieco więcej zasłoniętego tego ciała, to też nie zwracamy tak bardzo na to uwagi, bo po prostu tego nie widzimy. Druga sprawa, bardzo często mężczyźni mają po prostu owłosione nogi na przykład, więc też nie widzimy każdego takiego defektu skórnego. Kobiety z reguły mają nogi ogolone, gładkie, więc też każdą jakąś taką nierówność lubimy się dopatrywać, więc to też są takie błahe powody, ale wydaje mi się, że bardzo istotne. Dlaczego właśnie zwracamy uwagę, że kobiety mają tyle tych problemów, a mężczyźni na przykład nie? To nie do końca jest prawda. Akurat z celulitem owszem, ale z innymi rzeczami bardzo często mamy podobnie, więc to nie jest tak. Mam też takie wrażenie, że w ogóle trochę zaczynamy odzwyczajać się od takiego normalnego wyglądu skóry. Zapominamy, że na przykład skóra naszej twarzy, nasza cera ma fakturę, ma pory. Słuchajcie, to jest naturalna sprawa, a czasami jak widzę na jakichś forach, że ktoś na przykład zastanawia się, co zrobić ze swoją skórą i pokazuje zdjęcie, gdzie ma normalne pory, po prostu ma pory, a wiecie, zastanawia się, że to jest coś nie tak, że w ogóle nie powinno tych porów być na skórze, co tutaj może zrobić, no to zastanawiam się, gdzie to wszystko zmierza. Te wszystkie zdjęcia idealnej, gładkiej skóry, myślę, że czasami mogą nam zaszkodzić, bo wtedy właśnie odzwyczajamy się od takiego normalnego wyglądu. Zapominamy o tym, że my się też starzejemy, że się też zmieniamy, że mamy różne dni cyklu i to też wpływa na wygląd naszej skóry, czy na twarzy, czy na ciele również, więc no jakby jesteśmy poddawani różnym czynnikom środowiskowym, czy inna pogoda, czy inny klimat, czy stres, to wszystko ma wpływ na to, że nasza skóra się po prostu zmienia. Więc tutaj taki apel może trochę do Was, żebyście trochę tutaj spojrzeli na siebie łaskawszym okiem i oczywiście fajnie o siebie dbać, ale przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie. Bardzo często, jeżeli mamy zdrowie na odpowiednim tutaj poziomie, no to wtedy też ten wygląd jest do tego adekwatny. Natomiast nie przejmujmy się każdym jakimś drobiazgiem i naprawdę nie wierzmy w to, że każda skóra musi być idealnie gładka, bez żadnego zaskórnika, bez żadnego rozszerzonego pora, czy właśnie bez żadnej nierówności na udzie na przykład. Także pamiętajcie o tym, że to są naturalne rzeczy i nie ma też co popadać w skrajności w skrajność. Więc to jest taki apel ode mnie dodatkowo. Mam nadzieję, że ten film Wam troszeczkę rozjaśnił tematykę celulitu, że będziecie wiedzieli, z czym to się je, że będziecie wiedzieli też ewentualnie w co celować, jeżeli będziecie chcieli nieco ten swój problem zmniejszyć, że tak powiem. No i co, zapraszam Was do kolejnych filmów, na pewno niebawem również chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć o rozstępach, czyli kolejnym takim problemie skórnym, jeżeli chodzi o ciało, ale też szykuję powoli się do nagrania filmiku o trądziku, ponieważ wiem, że jest to bardzo złożony problem, bardzo też popularny wśród młodych osób, nastolatków, ale również u osób już w wieku dorosłym. Ja sama też, jak wspominałam w jednym z moich filmów, miałam taki problem, więc też niebawem jakiś taki jeden z pierwszych filmów się pewnie pojawi na ten temat. Także zachęcam Was do subskrypcji, dajcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Zachęcam do oglądania moich wcześniejszych filmów, jak i przyszłych. Także trzymajcie się, buziaki!